Pluton przechodzi do Wodnika 19 listopada. Pluton, czyli planeta śmierci i odrodzenia. Co przyniesie ten tranzyt dla Ciebie? Nad czym będziesz pracować i jakie transformacje będziesz przechodzić przez następne 20 lat? Ja jestem Astro Luiza i przygotowuję odczyty astrologiczne zgodnie z tradycją astrologii helenistycznej, ale tutaj na tranzyt Plutona zasięgnęłam też wiedzy z astrologii ewolucyjnej, która się zajmuje Plutonem w dużej mierze. Rozpocznijmy od tego, czym w ogóle jest Pluton, jaka to jest energia. Pluton z mitologii z mitologii greckiej jest to Hades. Wydaje mi się, że ta mitologia najlepiej oddaje to, o czym będziemy rozmawiać i jest zrozumiała w naszym kręgu kulturowym. Pluton, czyli Hades, porywa Persefonę, córkę Demeter, i przez to, że Persefona pół roku będzie właśnie w podziemiach, a pół roku będzie na ziemi, mamy pory roku, czyli mamy już podział. Mamy śmierć i odrodzenie. I tak działa Pluton. Pluton przynosi potrzebny rozkład. Rozkład tego, co powinno już umrzeć, co powinno odejść. Rozkład przekonań, ideologii. To jest metaforyczna śmierć. W jakim obszarze będzie dotyczyć właśnie Ciebie? Zachęcam do sprawdzenia swojego kosmogramu, gdzie u Was jest Wasz urodzeniowy Pluton. Zazwyczaj ta część kosmogramu kryje coś trudnego dla nas, coś, czego się trochę obawiamy. Pluton jest bardzo mocno też o władzy. I teraz, za każdym razem, jak mamy tranzyt Plutona, a one są dość powolne, Pluton przez następne 20 lat będzie w Wodniku, ta sfera życia będzie przechodzić transformację, będzie się zmieniać. Pluton tranzytujący przez znak ukazuje tak naprawdę zgniliznę danego archetypu, danego znaku. I dotyczy to nie tylko nas, dotyczy to tak naprawdę głównie całej Ziemi, całego globu. Dotyczy nas wszystkich, ponieważ Pluton nie jest planetą osobistą, jest planetą daleką, planetą społeczną. Pluton w Wodniku. Technokratyczna dystopia czy zdecentralizowana utopia? Jak ten tranzyt objawi się dla nas jako społeczeństwa, jako ludzi wszystkich żyjących na Ziemi. Ostatni raz, kiedy Pluton był w Wodniku, mieliśmy rozbiory Polski, mieliśmy największą ekspansję Chin, mieliśmy rewolucję francuską, ogólnie dużo mieliśmy rewolucji. Mieliśmy też rewolucję, nie pamiętam jak się nazywała, niepodległościową w Stanach. Dużo się działo i zawsze jest to napięcie pomiędzy władzą a społeczeństwem. Jak ten tranzyt Plutona w Wodniku, który właśnie się rozpoczyna, może nas transformować? Jako społeczeństwo zdecydowanie jednym z głównych obszarów będzie technologia. Drugim obszarem będzie humanitaryzm. Technologia ze względu na to, że Wodnik jest bardzo o technologii ogólnie jako znak. Jest to znak żywiołu powietrza, jest to znak bardzo o komunikacji, jest to również jakość stała. Po pierwsze mamy rozwój technologii. Z drugiej strony możemy mieć ujawnienie tego, gdzie ten przemysł technologiczny został skorumpowany, gdzie on już nie działa, gdzie pozbawia nas naszej mocy, gdzie tak naprawdę działa przeciwko nam. Polecałam podczas jednego z czytań książkę Algorytmy matematyczne broń zagłady, którą również polecam szczególnie na ten tranzyt Plutona. Ja sama pracuję w technologii jako programistka i zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw, które czyhają na nas w świecie technologii. Ale nie chcę tutaj demonizować tego, ponieważ widzę też ogromny obszar do rozwoju, do działania i to, jak może to pomóc ludzkości. Jednak miejmy świadomość, że szczególnie podczas tego tranzytu Plutona może nam ujawiać się ta ciemna strona technologii. W zależności od tego oczywiście, jak będziemy próbować wpłynąć na ten rozwój.
w jaki sposób on będzie kształtowany. Bo algorytmy same w sobie, one nie podejmują decyzji. To człowiek, który je tworzy, podejmuje decyzję najpierw. Więc w zależności od założeń osoby, która je tworzy, w ten sposób będą one działać. Oprócz tego będziemy też widzieć ciemną stronę mediów społecznościowych podczas tego tranzytu. Przez następne 20 lat dużo będzie się działo. Już w przyszłym roku dużo się będzie działo, jak będziemy mieć wyjście Neptuna i Saturna z ryb i przejście do barana. Dużo się będzie działo, szczególnie jeśli chodzi o tego Neptuna, który nam ukazywał bardziej wymarzony, idealny świat, który nie do końca istnieje, szczególnie w właśnie social mediach. I razem z tym rozwojem technologii myślę, że przejście później do barana i Neptuna i Saturna, myślę, że może być burzliwie, może się zmienić nasz cały nie pogląd, ale to, jak używamy mediów. Mam nadzieję oczywiście, że za te 20 lat nie okaże się, że mamy granice internetu zgodnie z granicami państw. Jest to oczywiście możliwość, już są państwa przecież, które mają swojego wielkiego firewalla i myślę, że wszystko tak naprawdę zależy od nas, jak będziemy rozwijać technologię i dlatego warto się też edukować w tym zakresie, ponieważ jest ona, jej rozwój, jej szybki rozwój będzie nieunikniony i będzie po prostu częścią naszego życia. Z drugiej strony mamy humanitaryzm wodnika. I tak jak mówiłam na początku, Pluton eksponuje ukrytą toksyczność znaku, przez który tranzytuje, czyli pokazuje na początku to wszystko, co tam jest schowane gdzieś, jakieś trupy w szafie. I tak jak wodnik jest bardzo o działaniu dla ludzkości i o takich oddolnych ruchach humanitarnych, mających na celu zmianę społeczeństwa na lepsze, to jest jedna strona, takie grupy, zdecydowanie grupy aktywistyczne będą rosnąć w siłę. Jednocześnie będziemy mogli zobaczyć, które organizacje nadużywały swojej mocy i kontroli, a głosiły, że działają dla dobra ludzkości. Pluton nam to wszystko okaże. Oprócz tego wszelkie społeczności, które będziemy tworzyć, one muszą być przede wszystkim oparte na prawdzie. Będzie taki zwiększony tribalizm podczas tego, czyli plemienność podczas tego tranzytu. Myślę, że szczególnie po tym tranzycie Plutona w Koziorożcu, kiedy to objawiały nam się struktury od 2008 roku, od wielkiego krachu na giełdzie, struktury, korporacje, rządy, które nam tak naprawdę nie służyły koniec końców, ujawniło się to, zobaczyliśmy to, że to nie jest dla naszego dobra. Kto się bogaci, ten się bogaci, ale jest to tylko wybrana część ludzi u władzy. Wyostrzenie relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem, również zwiększona krytyczność wobec władzy. Teraz już widzimy, kim są władcy. Podczas poprzedniego tranzytu Plutona w Wodniku monarchowie okazali się niepotrzebni. No, później ta rewolucja zjadła też swoje dzieci, ale tym zapłonem i efektem rewolucji było obalenie monarchii, która już tak naprawdę nie była już nam potrzebna w danym momencie. Teraz w Wodniku zobaczymy, kogo obalimy. Czy będą to wielkie korporacje? Przejdźmy teraz do archetypu wodnika, czyli znaku powietrznego. Wodnik jest bardzo mocno o komunikacji. Wodnik jest znakiem humanitarnym również. Wodnik jest to przede wszystkim synonim innowacji i przełomu technologicznego. Również podczas ostatniego tranzytu Plutona przez Wodnika mieliśmy rewolucję industrialną. Wodnik jest bardzo mocno o wolności i niezależności, więc to będą tematy przewodnie, taki leitmotiv tych następnych 20 lat.
rewolucje, zmiany społeczne, niekonwencjonalne myślenie. Za każdym razem, jak myślę o wodniku, to myślę po pierwsze o Nikola Tesli. Myślę, że w obecnych czasach takim uosobieniem wodniczego archetypu przez to, co widzimy, mógłby być na przykład Elon Musk, który jest również innowatorem i tworzy coś dla ludzkości. Oprócz tego bycie po prostu z społecznością jest bardzo ważne dla wodnika. Wodnik jest przeciwieństwem lwa, więc wodnik w pewnym sensie wyzbywa się ego, aby pomagać innym, aby tworzyć coś dla innych. Ważniejsza jest idea i podążanie za tą ideą niż przywiązanie do własnego ego. Oprócz tego, co charakteryzuje wodnika, to też jest ekscentryczność i oryginalność, eksperymentowanie wszelkiego rodzaju. To jest podejmowanie prób, niezależnie od tego, czy to się powiedzie, czy się nie powiedzie. Również podczas ostatniego tranzytu Plutona przez wodnika mieliśmy bardzo duży skok, jeśli chodzi o wynalazki. Oprócz tego demokracja i równość. Podsumowując, jakie mamy tutaj cechy wodnika, na które warto zwrócić uwagę, które będą brane pod uwagę, bo tak naprawdę planety to są po prostu aktorzy, czyli Pluton jest aktorem, a znaki to jest scena, na której grają, więc Pluton jako Hades, pan podziemia, który przynosi nam potrzebną odnowę najpierw poprzez śmierć, aby później się odrodzić, czyli odrzucenie starych schematów, pozbycie się tego, co już nam nie służy, aby później odrodzić się na nowo. Pluton jest tutaj aktorem, a na scenie, na jakiej gra, to jest scena związana właśnie z wolnością, z niezależnością, z humanitaryzmem, z wynalazkami, z technologią, z niekonwencjonalnym myśleniem, z demokracją, równością. Ogólnie wodnik jest mocno o ideologiach, po prostu o ideologiach. Oprócz tego łączenie się w takie grupy społeczne, łączenie się w tworzenie plemion tak naprawdę, to też jest mocno wodnicze działanie dla dobra zbiorowego. I teraz przez następne 20 lat będziemy mogli obserwować to, co będzie to zmieniać na arenie międzynarodowej. Tutaj w zależności od kraju też będziemy mogli śledzić, co się dzieje. Na przykład dla Chin najprawdopodobniej będzie to duża ekspansja, ponieważ u nich będzie przechodzić przez pierwszy dom. Oczywiście każdy tranzyt może to iść w dwie strony. Może to iść w utopię lub dystopię i tutaj energia Plutona jest bardzo silna, dlatego może to być skrajne, po prostu skrajne i od nas zależy, w którym kierunku to pójdzie. To, gdzie u nas osobiście wypadają tranzyty, to jest jedna kwestia, to jest obszar naszego życia, ale to jest planeta społeczna, także będziemy mogli obserwować zmiany na arenie społecznej i aktywizm będzie bardzo ważną częścią tego całego tranzytu. Zacznijmy może już od barana. Barany słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Witam Was serdecznie. Oczywiście dom jest wskazany dla baranów ascendentalnych, dla baranów słonecznych chodzi o ja, o moje ego, dla baranów księżycowych będzie to, jak Wy czujecie się emocjonalnie, o Waszą stabilność, jeśli chodzi o właśnie emocje i poczucie bezpieczeństwa. Barany, u Was ten tranzyt wypada w domu 11. Dobre wieści, kończy się już Wasz tranzyt Plutona w domu 10, czyli od tak naprawdę 2008 roku mieliście cały czas Plutona tranzytującego Wasz dom kariery i statusu społecznego, co oczywiście stanowi wyzwanie właśnie w obszarze kariery. Teraz z lekcjami, które wyciągnęliście poprzez ten tranzyt, przechodzicie dalej. Przechodzicie do manifestacji archetypu wodnika wraz z Plutonem w działaniach grupowych, ponieważ dom 11 to są działania grupowe, to są grupy Waszych przyjaciół, to są społeczności, wodnik jest bardzo mocno o społecznościach i to są Wasze marzenia i cele. Barany, tutaj
Duża szansa jest na rewolucyjne transformacje, jeśli chodzi do tego, jak działacie w grupie, na rozwój Waszego przywództwa opartego na współpracy. Barany z założenia tak naprawdę jesteście inicjatorami, jesteście przywódcami. Rządzi Wami Mars, więc korzystajcie z tej ognistej energii. Myślę, że możecie zdecydowanie podczas tych następnych 20 lat odkryć nowe formy ekspresji Waszej indywidualności w kontekście grupowym. Z drugiej strony będą czekać na Was również wyzwania, czyli zmiany społeczne, które są wymagane. Jakie zmiany są wymagane, ale ta impulsywność, którą macie razem z Marsem, który Wami rządzi, potrzebuje tego przekształcenia, transformacji w konstruktywną siłę do zmian społecznych, do zmian w całym społeczeństwie. Możecie zacząć od po prostu grup, od grup Waszych przyjaciół. Myślę, że innym wyzwaniem będzie również znalezienie równowagi między indywidualnym przywództwem a działaniem zbiorowym, kiedy ja jestem liderem, a kiedy to ja oddaję władzę komuś. Pluton jest bardzo, bardzo mocno o władzy i tutaj też zawsze warto jest się zastanowić, czy te działania, które podejmuję, czy to, w co wierzę, czy to jest warte mojej energii i mojego zaangażowania. Ponieważ Wy macie bardzo dużo energii po prostu i jak już ją inwestujecie, może być to wybuchowe, może być to zdecydowanie transformujące, ale aby się nie zapędzić w tych zmianach bez sprawdzania co jakiś czas, czy to jest dalej ta sprawa, o którą chcę walczyć. Myślę, że tutaj też możecie wykorzystać technologię do wzmocnienia Waszej naturalnej energii pioniera, bo tak naprawdę barany jesteście po prostu pionierami, jesteście prekursorami zmian. Jakie kluczowe transformacje będą Was czekać? Jeśli już jesteście na jakiejś pozycji liderskiej lub jeśli po prostu przewodzicie w rodzinie, w grupie przyjaciół, dzielicie się tym, co wiecie, co potraficie z innymi, to tutaj od takiego indywidualnego lidera myślę, że Wasza transformacja może dotyczyć właśnie przejścia do roli przewodnika grupowej świadomości, dużych zmian społecznych. Czyli od samotnego wojownika o jakąś sprawę, jakąś kwestię. Również to może dotyczyć Waszych marzeń. Walczycie o coś, chcecie komuś pomóc. Wodnik jest bardzo mocno o pomocy również innym, działaniu na rzecz innych. Tutaj od samotnego wojownika tak naprawdę droga na Was czeka do innowatora społecznego. I jednym z, myślę, trudniejszych wyzwań będzie osobista rywalizacja. Osobista rywalizacja i przetworzenie jej do, przetransmutowanie jej do współtworzenia przyszłości, współtworzenia rzeczywistości. Czyli to, co mówiłam, czy to, jak walczycie o jakąś sprawę, jakąś kwestię, czy to nie przysłania Wam celu, lub czy ten cel nie powinien być co jakiś czas sprawdzany, czy na pewno to jest to, o co chcecie walczyć, żeby ślepo po jakimś czasie po prostu nie wierzyć, że to jest to, o co walczycie i nie sprawdzać w słuszność tego, o co walczycie. Myślę, że również ten tranzyt może przynieść Wam dużo takiej energii uwalniającej Wasze stare przekonania i marzenia. Te, które już Wam nie służą, które już nie są z Wami zgodne zupełnie. Marzenia, które być może są z przeszłości, może niekoniecznie też były Wasze, ale wmówiliście sobie, że są Wasze, że to jest to, co chcecie zrobić. Zdecydowanie to jest ten czas, kiedy możecie je odpuścić. Wasz influence, Wasz wpływ na innych będzie zdecydowanie zwiększony. Także przez następne 20 lat będziecie bardziej magnetyczni, jeśli chodzi o Waszą pozycję w grupach społecznych. Oprócz tego będzie to też miejsce oczyszczenia po prostu tych grup, odrzucenie
tych przyjaźni, tych relacji, które już Wam zupełnie nie służą. Odrzucenie ich od siebie, odpuszczenie, pożegnanie, to jest trochę jak jesień po prostu, no. Już przychodzi jesień tej relacji i możemy się ze sobą pożegnać. Na wiosnę nie musi ona się odradzać, na wiosnę może urodzić się zupełnie nowa relacja. Myślę, że oprócz tego jest też szansa na to, że będziecie otaczać się bardziej wpływowymi ludźmi lub w jakimś stopniu podążać za ludźmi, którzy mają wpływ. Czy może to być chodzenie na spotkania, słuchanie wykładów, czytanie książek, czy po prostu spotykanie tych ludzi w jakimś stopniu. Myślę, że tutaj ten temat władzy też będzie mocno u Was na piedestale. Barany, ja wiem, że te tranzyty Plutona, one zawsze, my też nie żyjemy przez aż tak wiele tych tranzytów, tak naprawdę, więc możemy doświadczyć tylko w kilku znakach. I za każdym razem, kiedy Pluton tranzytuje lub jest w jakimś znaku, brzmi to strasznie, ale Pluton to jest ogromna energia do zmian, do działania, która może być wykorzystana, która pokazuje nam, co musimy już odpuścić, co musimy pożegnać, co już nam w ogóle nie służy. Z drugiej strony też Pluton jest silną energią na tyle, że możemy wpaść w jakieś obsesje lub pożądanie władzy i przed tym chciałabym Was też przestrzec, żeby odpuszczać, ale nie wpadać w jakąś obsesyjność, jeśli chodzi o czyszczenie swoich znajomości, jeśli chodzi o poszukiwanie władzy, jeśli chodzi o aktywizm, o udzielanie się w grupach społecznych na rzecz innych grup społecznych. I karta dla Was. Zobaczymy, co będzie dla Was. Co jakiś czas wyciągnęłam talię Tarot Zodiaku, przepiękną talię. Co dla Barana na ten tranzyt? 20-letni tranzyt Plutona w Wodniku. No i Barany, zastanówcie się, co już Wam się ukazało od tak naprawdę stycznia, lutego tego roku do września, ponieważ Pluton już wszedł do Wodnika na ten czas. Teraz był moment, abyśmy to trochę zamknęli za sobą przez te ostatnie 2 miesiące Plutona w Koziorożcu, ale te tematy powinny już być dla Was nieco zarysowane. Barany, macie wieżę i już czytam dla Was. Wieża rządzona przez Marsa. Wieża Mars. Mars jest czystą energią. Znany jako Bóg wojny, jest symbolem ruchu, destrukcji i transformacji. Mars zaczyna, napiera, motywuje. Wie, gdzie skierować życiową energię, nawet jeśli spowoduje to znaczne zmiany. Ma bezpośrednią energię, która przebudza to, co było w zastoju. To nie przypadek, że ta planeta jest połączona z żywiołem ognia. Mars jest tym, który mówi: nie pozostaje cichym w obliczu niesprawiedliwości. Powstaje i broni. Ma ducha aktywisty. Znajdujemy te jakości również w karcie wieży, na której uderzenie pioruna powoduje zmianę. Wieża rozpada się, ale co ważne, ona wie, jak upaść. Idzie z falą transformacji i nie opiera się zmianie. Płynie. To jest moment bycia wojownikiem, założenia zbroi, bronienia się, użycia ognia Marsa do przetrwania oraz zdobycia nowego i bardziej wolnego spojrzenia, poza starymi sposobami myślenia. Słowa klucze: niespodziewana transformacja, zniszczenie, przełamywanie starych schematów. Powodzenia, Barany. I zapraszam byki. Byki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Witam Was serdecznie. Byki, oczywiście dom, który wskazuje jest dla byków ascendentalnych, słońce dla byków słonecznych będzie to dotyczyć ego, ja, a dla byków księżycowych Waszego poczucia bezpieczeństwa. Byki, u Was ta transformacja, Pluton przechodzi do Waszego domu 10. I tak naprawdę, kiedy Pluton tranzytował od 2008 roku przez Wasz dom 9, był to czas na to, aby przetransformować, zmienić, przerobić, przeprocesować Wasz światopogląd.
Wasz światopogląd, waszą filozofię życia, podejście do religii, podejście do guru, podejście do przewodników wszelkiego rodzaju duchowych, nieduchowych. To był czas na to, aby zastanowić się, zobaczyć, czy służą Wam autorytety, czy służy Wam system edukacji wyższej, czy to jest dla Was, czy to ma dla Was w ogóle wartość, jakąkolwiek wartość. Również czas na to, aby sprawdzić, jak transformowały, przemieniały Was podróże, jak na Was wpływały. Myślę, że teraz, jak Pluton przechodzi do Waszego 10. domu, pewnego rodzaju rewolucje dotyczące podejścia do stabilności i bezpieczeństwa materialnego będą u Was na świeczniku tak naprawdę. Transformacja tradycyjnych wartości w kontekście nowej ery technologicznej. Tutaj może być przetasowanie tego, co uważacie za wartościowe, również za to, czym chcecie się zajmować jako kariera, jako Wasza droga życia. Myślę, że ten tranzyt to będzie szansa na to, aby zrozumieć Wasze prawdziwe pragnienie tego, co Wy chcecie robić, kim chcecie być, jak chcecie być przez innych widzeni. Również jest to czas na to, aby odpuścić już te ambicje zawodowe, które Wam nie służą, które w ogóle nie są Wasze, które nie są z Wami związane z Waszymi potrzebami. Te, które być może były ustalone przez społeczeństwo jako ambicje, jako coś, czym powinniśmy się zajmować. I myślę, że te generacje, które już teraz dorastają, mają zupełnie inne podejście do i edukacji wyższej, i pracy. I jak ja rozpoczynałam studia, to też było to normalne, że każdy rozpoczyna studia, aby później rozpocząć pracę, i co miało stanowić w jakimś stopniu gwarant pracy. Oczywiście wiemy, że zawsze najlepiej postrzegane zawody, płatne zawody teoretycznie to lekarz, inżynier i prawnik. Myślę, że to się zmieniło z czasem również. No i teraz jest właśnie pytanie, co tak naprawdę chcecie robić jako praca? Czego chcecie się podejmować jako Waszego źródła dochodu i jako Waszego statusu społecznego? Kim chcecie być? Za kogo chcecie być uważani? Myślę, że ten tranzyt to jest bardzo dobry czas na to, aby zrozumieć Wasze prawdziwe życzenie, prawdziwą potrzebę tym, kim chcecie być, czym chcecie się zajmować. Jest to szansa na zmianę, na takie modelowanie tego, jak postrzegają Was inni. Też jest to czas, kiedy możecie z większą ochotą sięgać po bardziej wpływowe role. Pluton jest bardzo mocno o władzy, polecam tutaj się nie zafiksować na tej władzy, ale jak wiemy, schemat na rynku pracy lub tego, jak po prostu chcemy być postrzegani, się mocno zmienia i tak jak teraz zupełnie studia nie są żadnym gwarantem pracy, jest to bardziej umiejętność, którą posiadamy niezależnie od studiów. I ja tutaj mogę być też przykładem, mimo tego, że kończyłam studia i dziennikarskie, i z muzyki klasycznej, pracuję teraz jako programistka. Myślę, że jest to czas na to, aby przemyśleć, które pragnienia dotyczące zawodu i kariery są Wasze, które przyszły na przykład od rodziny lub z powodu presji społecznej i co tak naprawdę Was motywuje do działania, czym chcielibyście się zająć. Zwróciłabym szczególną uwagę na Wasze przywiązanie do tego, co posiadacie, jeśli chodzi o materialność. O to, czy to jest naprawdę dla Was ważne, naprawdę dla Was istotne. Myślę, że ten Pluton, bo ten 10. dom jest najbardziej na świeczniku. Tak Was widać najbardziej. Tam jesteście po prostu cali wystawieni na opinię publiczną. Dlatego myślę, że tutaj mogą przejść
takie transformacje, które zupełnie zmienią Wasz obraz w oczach innych, po prostu. Zgodnie z archetypem wodnika, oczywiście nie dotyczy to tylko pracy, to jest Wasz image, jaki macie. Zgodnie z archetypem wodnika myślę, że duża szansa jest na rozwój wszelkiego rodzaju ekologicznych i zrównoważonych form gospodarowania tym, co posiadacie, tym, jak dzielimy się czymś w społeczeństwie i oczywiście dzielenie się własnością jest coraz bardziej popularne, wypożyczanie tak naprawdę własności. Myślę, że wszelkiego rodzaju kariery, zawody związane właśnie z tym będą stanowić dla Was szansę. Również integracja technologii z naturalnym rytmem życia. Mamy oczywiście Internet Rzeczy, tak to się mówi, IoT, Internet of Things. Wydaje mi się, że tak po polsku jest Internet Rzeczy, ale myślę, że sprawienie, aby ta technologia nie zaburzała naszego naturalnego rytmu życia, a mu pomagała w jakimś stopniu. To też jest tutaj obszar, nad którym Wy możecie popracować i możecie być liderami. Byki, myślę, że to tyle. To może być bardzo ciekawy dla Was czas, jeśli chodzi o karierę. Mogą tutaj być duże zmiany również, które nie będą wynikać od Was najpierw, więc pamiętajcie, że Pluton to jest odrodzenie poprzez śmierć najpierw, ale nie chcę, aby to czytanie w jakiś sposób Was przerażało albo sprawiało, że czujecie się niepewnie, jeśli chodzi o Wasz zawód, o Wasze miejsce pracy. Chodzi o to, abyście przemyśleli, czy jest coś innego, czym chcecie się zająć, czy chcecie być ekspertem w innej dziedzinie, czy chcecie pomóc ludzkości wejść na jakiś inny poziom, bo tutaj wodnik jest o humanitaryzmie, my pomagamy innym poprzez naszą pracę, nasze powołanie. Powołanie tutaj myślę, że jest słowem kluczem tak naprawdę, ponieważ ten tranzyt Plutona będzie sprawdzać, jakie jest Wasze powołanie i jeśli nie pracujecie zgodnie z Waszym powołaniem, myślę, że to może być trudny dla Was czas, trudniejszy czas, ale jeśli będziecie dążyć ku temu, aby zgodnie z tym powołaniem właśnie się rozwijać, to zdecydowanie możecie wykorzystać tą energię Plutona, tą dość silną energię Plutona, aby wypozycjonować się jako lidera, aby wypozycjonować się jako osobę, która jest ekspertem, która może pomóc ludzkości, która działa na rzecz właśnie ludzkości. Na rzecz ludzkości, no i Was samych oczywiście, dla Waszego rozwoju. I teraz karta dla Was, byki. Karta dla byka. 4 mieczy. Czwórka mieczy. Jowisz w wadze, 3. dekada. Jowisz, planeta ekspansji, rozwoju i możliwości, ale również sprawiedliwości. Bóg Jowisz był opiekunem sądów. Spotyka tutaj 3. dekadę wagi, która poszukuje równowagi poprzez relacje. W 4 mieczy, po trudności napotkanej w 3 mieczy, możemy się wreszcie uzdrowić, odpocząć, poszerzyć nasz pogląd na rzeczy, jak uczy nas Jowisz i znaleźć nową równowagę, nową wewnętrzną harmonię. Jest to kompromis, który osiągamy po kryzysie i nowej świadomości. Poprzez odpoczynek, bycie i akceptację możemy wejść na nową ścieżkę, będącą pod szczęśliwą gwiazdą Jowisza. Słowa klucze: świadomość, kompromis, odpoczynek, medytacja, odnowienie energii. Powodzenia, byki. Bliźnięta słoneczne, ascendentalne i księżycowe, witam Was serdecznie. Oczywiście dom jest wskazany dla bliźniąt ascendentalnych. Słoneczne odnosi się do ja, ego, a księżycowe do tego, jak podchodzicie emocjonalnie do danego tematu i jak Pluton będzie się odnosić do Waszego bezpieczeństwa emocjonalnego. Bliźnięta, u Was ten tranzyt Plutona wypada w domu 9. Muszę przyznać, że Pluton w domu 8, którego mieliście od 2008 roku, nie był najłatwiejszy, ponieważ ogólnie ten dom 8, tak samo jak i 6 i 12, to są trudniejsze domy.
W domu 8 myślę, że te transformacje mogły być ciężkie, po prostu mogły być trudne, wymagające, spotkania z własnym strachem, spotkania z tematami tabu, spotkania ze śmiercią. Spotkania to może być i metaforyczna, i śmierć, która jest fizyczna, czy osób w naszym życiu, czy zwierząt. Tranzyt Plutona przez 8 dom na pewno był wymagający. Teraz Pluton przechodzi do 9 domu, więc będzie trochę lżej. Tym bardziej, że jest to również znak powietrzny. Więc mamy tutaj rewolucyjne transformacje w sposobie komunikacji i przekazywania wiedzy. No i ja myślę, że bliźniętom rządzonym przez Merkurego nie trzeba ich tutaj zachęcać do tego, aby się uczyć, aby zdobywać informacje. I teraz, szczególnie z wykorzystaniem nowych technologii, myślę, że bliźnięta to jest świetny dla Was czas na to, aby po pierwsze się uczyć, aby komunikować się z innymi, aby się rozwijać, ale również, aby uczyć innych, aby rozwijać nowe formy uczenia i komunikacji, nowe formy przekazywania wiedzy. Również jest to pewnego rodzaju innowacyjne podejście do networkingu i wymiany informacji. To jest tutaj, leży po Waszej stronie, jak podejdziecie do tej energii Plutona w tym 9 domu, czy będzie to związane bardziej z uczeniem się Was samych, czy z uczeniem innych, ale to są innowacje, które Wy możecie wprowadzać dla ludzkości, właśnie związane z nauką, z przekazywaniem wiedzy, z uczeniem się, również z podróżami. Myślę, że takim szczególnym wyzwaniem i jednocześnie możliwością jest integracja sztucznej inteligencji z Waszą naturalną ciekawością. I ja, jak już mówiłam kilka razy, mój mąż jest schodzącymi bliźniętami, ascendentalnym bliźniakiem i ma również księżyc na ascendencie. I tak naprawdę on chyba sprawdził wszystkie możliwe AI, które są i zawsze wie, co nowego w świecie technologii się dzieje i wynika to po prostu z jego naturalnej ciekawości, również nawet porównywanie odpowiedzi między nimi. Myślę, że tutaj jest duża szansa dla Was na to, aby po pierwsze być może zadbać o to właśnie, aby ta sztuczna inteligencja, która jest tworzona, służyła nam jako ludzkości, a nie działała przeciwko nam. Tutaj jest duże pole do popisu dla Was, jeśli pracujecie w jakichkolwiek organizacjach, które zajmują się prawodawstwem, lub jeśli chcecie wyjść z jakąś inicjatywą aktywistyczną, bo wodnik jest bardzo mocno o aktywizmie, o działaniu na rzecz nas jako społeczności, jako społeczeństwa, to myślę, że tutaj jest duża szansa dla Was po prostu, aby zadbać o to, aby to, co jest tworzone, zamiast tej dystopii i rozpoznawania twarzy kamerą, kiedy wyjdziemy z domu 10 minut po godzinie, kiedy nie powinniśmy, nie chciałam powiedzieć policyjna, no ale wiecie, o co mi chodzi, jeśli by się tak zdarzyło, żeby była, żeby to nie działało przeciwko nam, tylko na naszą korzyść, czyli na przykład łatwiejsze uczenie się dla osób, które są w takich położeniach geograficznych, gdzie jest to trudniejsze, czyli wiecie co, ja w ogóle teraz mi się przypomniała, ale jak byłam ostatnio w Szanghaju, to chciałam zapłacić za herbatę z automatu i nie miałam, akurat nie mogłam zapłacić telefonem w żaden sposób, bo żadna z metod nie była akceptowana. No i miałam gotówkę jedynie. I okazało się, że no niestety nie mogę zapłacić w żaden sposób za tą herbatę. Mogę zapłacić moją twarzą. No ale oczywiście nie mam jej w rejestru twarz i nie jestem połączona z żadnym portfelem. Znaczy, na pewno jestem już w rejestrze twarz rządu chińskiego, ale nie jestem połączona, nie jest połączony z żadnym portfelem, więc nie mogłam tą twarzą zapłacić, no ale mogłam zapłacić albo twarzą, albo poprzez aplikację, której wtedy nie miałam. No, gotówka już wyszła wtedy z obiegu, także bliźnięta, myślę, że tutaj jest duża szansa właśnie dla Was, pole do popisu dla Was, aby pracować nad tym, jak my używamy tych technologii, nowych technologii w życiu i aby pomagać nam, aby ten rozwój nie był dla nas zbyt przytłaczający jako społeczeństwa, po prostu aby działał dla nas, a nie przeciwko nam. Ten dom 9 bardzo jest o tym. Z drugiej strony myślę, że też jest tutaj szansa na rozwój nowych form ekspresji i komunikacji,
również transformację sposobu gromadzenia i przetwarzania informacji. Jeśli ktoś z Was pracuje w data science, to jest świetny tranzyt, to jest fantastyczny tranzyt dla Was, aby tworzyć coś nowego, aby być pionierami w danej dziedzinie. Myślę, że jeśli nie zajmujecie się technologiami oczywiście, to możecie to wykorzystać w bardzo dobry sposób poprzez, po pierwsze, przejście od pozyskiwania powierzchownej wiedzy do głębszego zrozumienia, do naprawdę głębokiego zrozumienia, ponieważ Pluton jest o tym, aby wchodzić głęboko w dany temat. Ale to musi być to, co Was interesuje. Może to też wynikać z tego, że się czegoś boicie i musicie przejść przez ten strach i się czegoś nauczycie dzięki temu, co może później ewoluować w coś dla Was bardzo potrzebnego do Waszej kariery, do Waszego dalszego rozwoju. Myślę, że też ta nauka powinna być w jakiś sposób związana z, po pierwsze, zacznijmy od tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego się czegoś uczycie, a po drugie, czy jest to w jakiś sposób związane z Waszymi wierzeniami, z Waszym podejściem do etyki, z Waszym światopoglądem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy tranzyt dla Was. Naprawdę jestem podekscytowana, jak patrzę na to przejście Plutona do Waszego 9. domu, ponieważ to może być zupełnie odkrycie nowych światów, poznawania prawdy. Myślę, że jest jeszcze tyle rzeczy niepoznanych na świecie i Wy, bliźnięta, macie szansę na to, aby je właśnie odkryć dla nas wszystkich. Z drugiej strony uważałabym na różnego rodzaju guru, szczególnie guru związane z wiarą, z duchowością, z tacy fake guru. Uważałabym bardzo na to. Pluton jest mocno o władzy, jest o obsesji również. Sprawdzajcie kilka razy, komu wierzycie. I myślę, że zawsze warto jest sprawdzić w kilku źródłach po prostu. Szczególnie z tym Plutonem, który będzie sprawdzać to, jak Wy podchodzić do władzy, do autorytetów i albo może nakłonić Was do tego, aby się powierzyć, albo zupełnie się będziecie sprzeciwiać autorytetom po prostu. I karta dla Was. Bliźnięta, myślę, że to jest czas niekonwencjonalnych odkryć, pomysłów, idei dla Was. Być może po prostu filozofii. Jeśli też chcecie wydać jakąś książkę, jeśli chcecie, może jeszcze nawet nie wiecie, że chcecie wydać, ale to do Was przyjdzie przez te 20 lat, to jest świetny czas naprawdę na odkrywanie, na wpływanie na innych poprzez Waszą filozofię życia, poprzez to, czym Wy się dzielicie. Myślę, że to będzie dla Was potężny tranzyt tak naprawdę, potężny tranzyt zmieniający wiele dla nas wszystkich. As kielichów. As kielichów. As kielichów, rak, skorpion, ryby. Świat kielichów przynależy do żywiołu wody i emocji. Ten dwór jest połączony z miłością uniwersalną, relacjami i duchowością. Kielich coś zawiera i pozwala temu płynąć tak jak woda, która jest w bezruchu, jeśli zostawi się ją samą. Na karcie znajduje się woda ze strumieniem, związana z rakiem, która jest czysta, krystaliczna i domowa. Woda bagienna, związana ze skorpionem, zawiera tajemnice śmierci i odrodzenia, ciemnych i magicznych głębi i w końcu woda związana z rybami, z bezkresnego oceanu, nieograniczonego, głębokiego i uzdrawiającego. Zgodnie z inicjującą naturą Asa, ta karta reprezentuje nowy początek, zauroczenie, odkrycie cudu i przebudzenie się nowych emocji. Słowa klucze: emocje, radość, nowy początek, płodność, obfitość. Bliźnięta, lepszej karty chyba nie mogło być tutaj dla Was. Myślę, że to będzie piękny tranzyt, tylko pamiętajcie, że czasem najpierw te stare przekonania muszą umrzeć. I to może być bolesne, ale dacie radę. Powodzenia! Raki słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Witam Was serdecznie. Oczywiście, jeśli chodzi o wskazanie domu, jest to dla raków ascendentalnych, jednak raki słoneczne tutaj mogą skorzystać z tego, jeśli macie słońce w raku, jak to się odnosi do Waszego ego, tożsamości. Jeśli macie księżyc, to jak będziecie odczuwać się, jak będziecie czuć emocjonalnie ten tranzyt. Zapraszam Was na przejście Plutona do Wodnika i u Was, Raki,
Jeśli przez ostatnie lata, tak naprawdę od 2008 roku, mieliście trudności w relacjach, przechodziliście przez transformację w relacjach, jeden na jeden z innymi ludźmi, trudności z partnerem, partnerką, trudności być może w stawianiu granic w relacjach, bycie wykorzystywanym również przez tą drugą stronę. To były testy transformacji Plutona na to, aby postawić na siebie, na to, aby zająć się swoimi potrzebami najpierw, na to, aby te relacje, które zawieracie, były prawdziwe, na to, aby nie było miejsca na manipulacje w relacjach, na to, kto trzyma władzę, a kto musi się dostosowywać do tego trzymającego władzę właśnie. Teraz w Waszym domu relacji będziecie odczuwać ulgę. A myślę, że szczególnie teraz, jak Wenus jest w Koziorożcu, nagrywam to akurat jak Wenus już weszła do Koziorożca. 13 listopada to nagrywam, więc jeśli oglądacie to później, to sprawdźcie sobie, jak ten tranzyt Wenus w Koziorożcu u Was wyglądał. Odwilż, jeśli chodzi o transformację w relacjach. Powinno być teraz łatwiej, ale z drugiej strony Pluton przechodzi do Waszego domu 8. Dom 8 jest domem trudnym w astrologii. Jest domem śmierci i odrodzenia, jest domem transformacji, jest domem intymności, wszelkiego rodzaju tabu, lęków. To jest dom wspólnych pieniędzy, to jest dom podatków, to jest dom tak naprawdę tego wszystkiego, czego nie do końca chcemy dotykać, czego nie chcemy ruszać, co lepiej, żeby było być może ukryte. I teraz Pluton przychodzi właśnie do tego 8 domu u Was, Raki, aby wprowadzać transformację. Po pierwsze, przez te następne 20 lat, bo aż tyle ten Pluton będzie w Wodniku, możecie odczuwać bardziej intensywne i wymagające potrzeby, doznania, doświadczenia. Bardziej intensywnie możecie to odczuwać. One mogą być też bardziej intensywne, związane ze wspólnymi zasobami i z Waszą intymnością również. Wspólne zasoby to są te, które mamy z partnerem, partnerką, które dziedziczymy. Tutaj te tematy mogą teraz, szczególnie na początku tego tranzytu, one mogą zacząć wypływać. Ale nie obawiajcie się, to nie jest tak, że tranzyty są po to, żeby nas straszyć, tylko żebyśmy mieli świadomość, co może do nas nadejść. Pluton tranzytujący przez 8 dom daje nam szansę na to, aby przebyć najgłębszą tak naprawdę transformację, jeśli chodzi o naszą psychologię, o naszą świadomość. Jeśli chodzi o stawanie oko w oko z naszym strachem, z naszymi traumami, ze wszelkiego rodzaju tabu, z tematami, o których baliśmy się rozmawiać, których nie chcieliśmy poruszać. I teraz to jest czas podczas tego tranzytu, aby z tych strachów się uleczyć, aby sprawdzić, ile jest tych trupów w szafie, zajrzeć tam, zobaczyć, że może nie jest to aż tak przytłaczające dla nas, przepracować, być może z pomocą terapeuty, kogoś doświadczonego, kogoś, kto ma do tego uprawnienia. Ponieważ te doświadczenia, Pluton przez 8 dom, to są bardzo zmieniające nas, zmieniające tak dogłębnie nas przeświadczenia, to jest zupełna zmiana perspektywy, to jest uleczanie się z tego, co podejrzewaliśmy, że zostanie z nami na zawsze. Ale najpierw musimy się z tym zmierzyć i dlatego ten tranzyt może być po prostu trudniejszy. Z drugiej strony, podczas tego tranzytu, szczególnie dla Was, Raki, ponieważ u Was intuicja jest wyostrzona, może nadejść czas rewolucji, jeśli chodzi o Waszą emocjonalność i intuicję. Po prostu. Możecie mieć nagle przebudzenie duchowe, możecie być w stanie łączyć się z jakimś innym wymiarem i ja wiem, że to brzmi może bardzo abstrakcyjnie, ale myślę, że skoro nie wiemy, czy jest to możliwe, czy nie, nie możemy temu zaprzeczyć.
I ten czas jest dla Was na, po pierwsze, pracę nad swoim lękiem, nad swoim strachem. Po drugie, przejrzenie tego, co dziedziczę w rodzinie, co dziedziczę po moich przodkach. To nie chodzi tylko o zasoby finansowe, ale również o zasoby emocjonalne przede wszystkim. Co z tym dalej chcę zrobić? Czy jest coś, co muszę przepracować? Jak pracować nad tymi więziami rodzinnymi również? Raki, no Wy jesteście bardzo o rodzinie po prostu, jako znak. I ten dom 8 zdecydowanie zaprasza do tego, aby spojrzeć w nasze traumy, w nasze podejście do tematów tabu, to, co wynosimy z domu, to, o czym się nie mówiło. To jest te następne 20 lat, jest czas na to, aby nad tym pracować. Myślę, że jeśli borykacie się ze zbyt emocjonalnym przywiązaniem do innych, to też jest moment na to, aby pracować nad taką świadomą więzią z innymi ludźmi. I tak naprawdę, koniec końców, będzie to przejście, transformacja dla Was od poczucia osobistego bezpieczeństwa do kolektywnego wsparcia. Tego, że Wy jesteście wspierani i że Wy możecie dawać wsparcie innym również. To jest jedna z kluczowych transformacji tutaj u Was. Raki, no myślę, że może to być, te następne 20 lat mogą być dla Was uwalniające, jeśli macie jakiś bagaż emocjonalny. Mogą przynieść dużo, jeśli chodzi o ukryte prawdy, może przynieść dużo wiedzy, odkrycia tych prawd, niekoniecznie przyjemnych, ale to Was może popchać dalej, abyście rozwijali się dalej, abyście byli w stanie wspierać tak naprawdę kolektyw, bo wodnik jest bardzo mocno o kolektywie. Raki, czy coś jeszcze dla Was? Patrzę na Wasz kosmogram dla raka wschodzącego. Ale myślę, że to tyle. Wyjmę dla Was kartę. Raki, dla Was jest trójka mieczy. Trójka mieczy, Saturn w wadze, druga dekada. W dwójce mieczy dokonaliśmy ostrożnej decyzji, ale w trójce mieczy musimy stawić czoła konsekwencjom naszego wyboru, które czasami są bolesne. Na tej karcie Saturn, pan ograniczeń, przepisów i odpowiedzialności, spotyka wagę, która przewodzi emocjom i pięknem. Mimo, że może wydawać się to dziwne, Saturn jest egzaltacji w wadze, ponieważ bycie w emocjonalnej relacji ze światem oznacza słuchanie, obserwację, akceptację i doświadczanie bólu. Bez doświadczenia tego w praktyce niemożliwe jest przezwyciężenie tego, co nas zraniło. Jeśli nie będziemy pamiętać, co sprawiło nam cierpienie i nie okażemy temu współczucia, zawsze będziemy do tego przywiązani. Raki, no to idealnie spaja się to z tym tranzytem Plutona. Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Bez doświadczenia tego w praktyce niemożliwe jest przezwyciężenie tego, co nas zraniło. Jeśli nie będziemy pamiętać, co sprawiło nam cierpienie i nie okażemy temu współczucia, zawsze będziemy do tego przywiązani. Trójka mieczy zatem łamie się, żeby móc się później scalić. Rani się, żeby mogło nastąpić uzdrowienie. Słowa klucze: rozłam, separacja, trudność, możliwość scalenia, świadomość. No i taki jest ten tranzyt tak naprawdę. Taki będzie ten tranzyt. Trzeba wejść głęboko, wejść naprawdę w głąb siebie, w głąb swoich emocji, w głąb swojej intuicji. Zobaczyć, co sprawia nam ból, co nas zraniło, jakie mamy traumy, jaki mamy strach, zmierzyć się z tym. Inaczej Pluton nas będzie pchał do tego, żeby się zmierzyć, czy tego chcemy, czy nie, więc lepiej, jeśli my sami podejmiemy próbę zmierzenia się z tym. Z drugiej strony jeszcze chciałam taki bardziej pozytywny aspekt tego tranzytu przedstawić, o którym zapomniałam na początku. Jeśli chcecie rozpocząć naukę jakichkolwiek nauk okultystycznych,
to jest na to świetny czas. Te następne 20 lat, praca nad intuicją, praca z astrologią, praca z kartami tarota, praca z alchemią, wszystko, co jest trochę ukryte, to jest świetny czas na to, aby podejmować, zgłębiać wiedzę. Tu Pluton będzie Was mocno pchał do tego, aby naprawdę zgłębiać tą wiedzę. To nie jest takie tylko przewertowanie kartek, to jest prawdziwe wejście w dany temat. I myślę, że z pomocą nowych technologii, ogólnie z pomocą technologii będzie to dla Was bardzo łatwe, żeby taką wiedzę zdobyć. Tutaj pamiętajcie, że wodnik jest też archetypem, który jest mocno związany właśnie z technologią. Także nawet jeśli w Waszej okolicy nie ma żadnej grupy, która się zajmuje naukami okultystycznymi w jakimkolwiek stopniu, to możecie zawsze poszukać poza granicami. Powodzenia, raki. Przechodzimy dalej. Lwy, witam Was serdecznie. Lwy słoneczne, lwy księżycowe i ascendentalne. Oczywiście dom, który wskazuję, jest dla lwów ascendentalnych. Lwy, u Was ten tranzyt będzie mieć miejsce, czyli Pluton w wodniku, w domu 7. Jest to dom relacji partnerskich, dom relacji 1 na 1, dom małżeństwa, dom relacji biznesowych również 1 na 1. Tranzyt Plutona przez 7 dom skupia się głównie na tym, jak podchodzimy do władzy w relacjach. Kto dzierży władzę? Jak my się z tym mamy? Jak podchodzimy do zaangażowania? Jak podchodzimy do tego, co obiecujemy, czego oczekujemy od drugiej strony? Jaka jest dynamika między partnerami? I to są i romantyczne relacje, i relacje biznesowe 1 na 1. To jest też zwiększone zainteresowanie osobami, które mają władzę, które w jakimś stopniu dzierżą władzę. Myślę, że jeśli chcecie w jakiś sposób się wzrastać, rozwijać, to przez te następne 20 lat bardzo duży nacisk jest na rozwój poprzez relacje, właśnie relacje, które tworzycie. Zdecydowanie tutaj myślę, że o tyle może to być trudny aspekt, tranzyt dla Was, że wodnik jest Waszym przeciwieństwem. Wodnik jest Waszym przeciwieństwem, on działa na rzecz zbiorowości, ale w innym stopniu niż lew, który jest liderem po prostu. Myślę, że tutaj może się odmienić Wasze podejście do przywództwa. Może ono przekształcić się w bardziej innowacyjne podejście do przywództwa. Również myślę, że ten tranzyt jest szansą na to, abyście w kreatywny sposób zaczęli wyrażać siebie w relacjach. Wykorzystali swoją charyzmę osobistą do transformacji społecznej, bo wodnik jest o innych. On jest tak naprawdę o innych ludziach, o tym, co możemy zrobić dla społeczeństwa. Czyli lew bierze to, co najlepsze z siebie, swoją charyzmę, swoje cechy, które sprawiają, że ludzie naturalnie do niego lgną i tą charyzmę wykorzystuje, aby działać na rzecz społeczności. Myślę, że ta transformacja może stanowić pewnego rodzaju wyzwanie, bo jednak musimy się wyzbyć nieco naszej indywidualności tutaj na rzecz dobra zbiorowego, ale wiadomo, jak zawsze potrzebny jest balans i utrzymanie, jakby lew wnosi swoją charyzmę, wnosi siebie do zbiorowości, ale nie jest to poprzez narzucanie swojego zdania, swojej siły, tylko poprzez rozwijanie i współdziałanie z innymi, rozwijanie i praca nad jednym kierunkiem, w którym chcemy te relacje rozwijać. Lwy, myślę, że tutaj bardzo mocny nacisk jest na to, jak będziecie kształtować przede wszystkim właśnie relacje z innymi ludźmi 1 na 1, jak będziecie do nich podchodzić, czy będziecie myśleć o
o tym, aby mieć władzę tylko w tej relacji? Czy dlatego będziecie starać się o tą relację, ponieważ to służy nie tylko Wam, nie tylko tej osobie, ale zbiorowości. To jest takie nawiązywanie też kontaktów, dlatego że wiecie, że to pomoże nie tylko Wam, to pomoże również innym. Lwy, myślę, że ten czas może być trochę wymagający w małżeństwach, ponieważ tutaj zderzamy się z być może prawdziwą wizją naszego partnera, partnerki, również w relacjach biznesowych. To jest czas, kiedy wodnik nie jest archetypem, który by nas w jakikolwiek sposób zachęcał do kłamstwa, wręcz przeciwnie. To, co nie działało do tej pory w relacjach, to będzie wychodzić na jaw podczas tego tranzytu. Jeśli coś było schowane pod dywan, jeśli coś było przemilczane, jeśli jakaś relacja była dla Was niezdrowa, bo ktoś miał nad Wami władzę emocjonalną, byście zależni emocjonalnie od tej osoby, finansowo również, materialnie, w jakikolwiek inny sposób, to wyjdzie na jaw. To teraz jest czas na to, aby to przetransformować i się z tym pożegnać. Po pierwsze, nawiązać dobrą relację ze sobą, a po drugie, wykorzystać ten czas transformujących relacji, aby tworzyć prawdziwe relacje, które mają pomóc Wam, drugiej osobie i koniec końców zbiorowości, aby tworzyć zdrową zbiorowość, zdrową społeczność. Lwy, myślę, że to może być nieco wymagający dla Was czas, ponieważ tak naprawdę przechodzicie od skupienia na sobie do bardziej skupienia na tym, co służy społeczeństwu, od dominacji do współtworzenia i powiedziałabym, że od egocentryzmu, być może czasem, do bardziej ekocentryzmu, czyli działań nie dla mnie, a działań dla dobra środowiska, dla dobra jakiejkolwiek sprawy, nad którą chcecie się pochylić. Myślę, że to są jedne z kluczowych transformacji tutaj dla Was. Czy jeszcze coś u Was widzę? Nie, myślę, że to jest to tak naprawdę. Myślę, że to jest to. Lwy, może to być ciekawy czas. Relacje niektóre mogą się rozpaść, ale możemy nawiązać też nowe, które będą nam o wiele lepiej służyć. I zdecydowanie uważać u siebie i u innych na skłonności do manipulacji, do próby trzymania władzy nad drugą osobą. Czy to będzie władza, karta mi wypadła, czy to będzie władza, przemoc tak naprawdę, materialna, ekonomiczna, jakakolwiek. Pluton to wyniesie na wierzch. Czas się pożegnać. Czas się pożegnać. Jest tyle ludzi na świecie. Znajdźcie kogoś, kto będzie Was doceniać za to, jacy jesteście. I karta dla lwów. As kielichów. As kielichów. Rak, skorpion, ryby. Świat kielichów przynależy do żywiołu wody i emocji. Ten dwór jest połączony z miłością uniwersalną, relacjami i duchowością. Kielich coś zawiera i pozwala temu płynąć tak jak woda, która jest w bezruchu. Jeśli zostawi się ją samą. Na karcie znajduje się woda ze strumienia związana z rakiem, która jest czysta, krystaliczna i domowa. Woda bagienna związana ze skorpionem, zawierająca tajemnice śmierci i odrodzenia, ciemnych i magicznych głębi. I w końcu woda związana z rybami. Z bezkresnego oceanu, nieograniczonego, głębokiego i uzdrawiającego. Zgodnie z inicjującą naturą Asa, ta karta reprezentuje nowy początek, zauroczenie, odkrycie cudu, przebudzenie się nowych emocji. Słowa klucze, emocje, radość, nowy początek, płodność, obfitość. Lwy, myślę, że to jest dla Was naprawdę czas zrozumienia, na jakich relacjach Wam zależy, jakie relacje chcecie tworzyć z innymi i jak możecie swoje ciepło, bo lwy mają ogromną ilość ciepła i miłości. Lwy to tak naprawdę jest
to jest czakra serca. Czakra serca odpowiada lwom. Jak Wy możecie się tym dzielić w zdrowy sposób dla każdego? Powodzenia. Panny, witam Was serdecznie. Panny, słuchajcie, my miałyśmy ten tranzyt Plutona w 5. domu od 2008 roku. Mówię my, ponieważ ja jestem panną wschodzącą. Miałyśmy tego Plutona i on tak naprawdę w 5. domu no ani jakoś tam nie rzucał specjalnie nam wyzwań, ani do końca nie popychał do radykalnych zmian. Mógł przynieść trudności od 2008 roku w zakresie randkowania, w zakresie też osób, z którymi się spotykamy, które mogły próbować egzekwować jakąś dominację nad nami, bo Pluton jest bardzo mocno właśnie o władzy, o kontroli. Mogły też sprawiać trudności, jeśli chodzi o dzieci, czy rozpoczęcie rodziny, czy już kiedy te dzieci tak naprawdę wzrastają. Mogło to być dla nas trudniejsze, ten okres. Z drugiej strony Pluton mógł też dodać nam takiej transformującej energii do naszej kreatywności. Więc tutaj powiedziałabym, że w porównaniu z większością znaków był to dla nas trochę lżejszy tranzyt. Ponieważ ten Pluton w tym 5. domu jeszcze tak w miarę przeszedł dla nas bez większych wyzwań. Bez większych wyzwań. Teraz Pluton wchodzący do 6. domu. 6. dom nie jest najlepszym domem ogólnie. On jest tradycyjnie domem panny, ale tutaj też często widać na przykład choroby, tak samo jak 8. i 12. dom. Teraz w 6. domu, czyli naszym domu, mamy tak, skupienie się na służeniu innym, skupienie na naszym zdrowiu, skupienie na małych zwierzętach domowych, skupienie na naszych codziennych nawykach, które wykonujemy. Więc my tutaj możemy mieć z jednej strony trochę wyzwań, jeśli nie dbamy o cały ten zakres, który jest tego domu. Ponieważ Pluton przechodzący przez dom zdrowia, dom związany ze zdrowiem, może przynieść nam więcej wyzwań w tym zakresie, no ale z drugiej strony to po naszej stronie leży, aby o to zdrowie zadbać. Czyli jeśli jeszcze nie rozpoczęłyście panny zwiększonego zaangażowania w Wasze zdrowie, w to, co jecie, w to, czym się karmicie, w to, czy się ruszacie podczas dnia, w to, czy chodzicie na badania, regularnie się badacie, to myślę, że ten tranzyt jest na to dobrym momentem, aby, szczególnie na początku, aby zwrócić na to uwagę, aby zadbać o nasze zdrowie. Przede wszystkim chodzić i się badać, sprawdzić, czy macie wszystkie składniki, które potrzebujecie w Waszym ciele, wszystkie witaminy i minerały. Teraz mamy z początkiem tego tranzytu, mamy rozpoczęcie jesieni i zimy, nie ma słońca, także panny, no zadbajmy o siebie, po prostu. Z drugiej strony jest to szansa również na taki hiperfokus, ponieważ Pluton jest energią, która bardzo mocno chce wejść w głąb, chce wejść pod wszystkie jakieś powierzchowne warstwy, musi dojść do sedna sprawy. Więc my, jeśli już wybierzemy coś, na czym chcemy się skupić, to możemy tutaj mieć naprawdę hiperfokus. Zdecydowanie możemy też odkryć nowe sposoby, nowe źródła na zdobywanie informacji, na to, jak być produktywnym, i dbać o swoje zdrowie jednocześnie, szczególnie o poziom stresu, jaki mamy. Jeśli będziemy odczuwać, że ta nasza codzienna rutyna nie sprawia, że czujemy się sobą po prostu, wykonujemy to trochę jak może maszyny, jak roboty, albo kopiując kogoś codzienną rutynę, to ten tranzyt jest szansą na to, aby to zmienić, aby dopasować tą codzienną rutynę do naszych potrzeb, zdecydowanie. Tak jak na początku mówiłam, zdrowie będzie tutaj bardzo ważnym aspektem, ale to nie oznacza, że my nagle wszystkie panny się rozchorują, nie.
trzeba zwrócić uwagę na zdrowie i mamy też, i tutaj niektóre aspekty zdrowotne mogą wyjść na jaw, ponieważ tak działa Pluton. On wynosi nam na wierzch coś, co nie działa, coś, co było ukryte i mamy szansę na to, żeby się zregenerować. Jest też szansa dla nas, jeśli jako panny chcemy się zająć pomaganiem innym, uzdrawianiem, rozpoczęcie jakiegoś kursu związanego z leczeniem niekonwencjonalnym, czy związanego z terapią, z byciem terapeutą, to ten tranzyt jest wspierający właśnie do tego. On nada nam hiperfokus, ale to musi być zgodne z nami, kim jesteśmy, czego chcemy, czego potrzebujemy, ponieważ jesteśmy w znaku wodnika. Wodnik jest przede wszystkim o komunikacji, o technologii, ale również o prawdzie. Wodnik jest o tym, aby być sobą, niezależnie od tego, jak ekscentrycznie jesteśmy. Tutaj nie ma miejsca na kłamstwa. Wodnik woli niewygodną prawdę od ładnie ubranego kłamstwa. Zdecydowanie musimy być po prostu szczere jako panny wobec siebie. Myślę, że jest to szansa też na transformację, taką transformację perfekcjonizmu, który panny czasem mają, w adaptacyjną doskonałość. Panny jako znak zmienny są w stanie się łatwo adaptować, ale czasem to, co je powstrzymuje, to jest nadmierny perfekcjonizm. To, że coś musi być wykonane na 120%. I myślę, że tutaj ten Pluton może nam pokazać to, że czasem wystarczy nasze 80%. Czasem nasze 80% to jest 100% już innych. I to jest ok. I możemy się tam zatrzymać i spędzić ten czas, pozostały czas na sporcie, na zdrowiu, na pracy ze zwierzętami również. To też jest świetny tranzyt, jeśli panny chciałybyście pracować ze zwierzętami. Z drugiej strony oczywiście pamiętajcie, że Pluton nie jest planetą śmierci i odrodzenia jedynie metaforycznie, więc tutaj oczywiście mogą być szanse na pożegnanie naszych domowych zwierząt po prostu, ale nie obawiajcie się tego. Jakby jeśli to jest naturalna kolej rzeczy, to jest naturalna kolej rzeczy. To nie jest tak, że nagle wszystkie zwierzęta domowe zaczną umierać panną, nie. Chciałabym podkreślić to bardzo, bardzo mocno, że tranzyty są po to, żeby dać nam sygnał, jakie są energie, do czego możemy je wykorzystać, a nie po to, abyśmy się ich bali. Na co zwrócić uwagę podczas tego tranzytu? Przede wszystkim na nasze rutyny codzienne, na nasze podejście do zdrowia, na nasze codzienne praktyki, na to, jak organizujemy sobie dzień, jak komunikujemy się z naszymi kolegami i koleżankami z pracy. Jeśli nas denerwują, to być może jest szansa i czas na to, aby im to powiedzieć, jeśli coś nie działa w naszej pracy. Myślę, że też transformacja tutaj podejścia do służby innym tak naprawdę, ponieważ panny z zasady jako historyczne kapłanki służą innym. I to jest też czas na to, aby znaleźć ten balans, kiedy ja służę innym i kiedy ja powinnam służyć sobie. Panny, no ja jestem bardzo ciekawa tego tranzytu, tym bardziej, że już niebawem ten Pluton będzie tranzytować przez mojego Saturna, więc zobaczymy, jak on się zamanifestuje. No i też, oczywiście, zapomniałam o tym powiedzieć, ale oczywiście wszelkiego rodzaju dodawanie technologii do tego, aby dbać o nasze zdrowie, dbać o naszą codzienność, też jak najbardziej ten tranzyt jest mocno o tym. Śledzenie swoich codziennych obowiązków, śledzenie tego, co jemy, śledzenie tego, ile się ruszamy. Ja nigdy nie próbowałam, ale takie mierniki w stylu Oura Ring, które mierzą to, jak śpimy, nie wiem, może mierzenie cukru we krwi,
wszystko, co jest związane z wykorzystaniem technologii w naszym codziennym życiu, też tutaj te następne 20 lat będzie istotne dla nas jako panien. I karta dla nas, Królowa Buław. Królowa Buław, woda i ogień. Królowa Buław jest całkowicie sobą. Tak jak słoneczniki kwitnące na jej karcie, ta królowa jest promieniejąca, pewna siebie i wyrazista. Wie, że ma moc i wie, jak jej użyć. Jej energia nie jest energią uzdrowicielki i słuchaczki, jak u królowej kielichów, ale jest kreatywna i magiczna. Jej działania są pełne motywacji, ambitne i skupione na sukcesie. Jest ona radosną i charyzmatyczną osobą, którą zauważa się, jak wchodzi do pokoju. Często towarzyszy jej czarny kot, który reprezentuje jej zdolność intuicji oraz fakt, że jest wiedźmą. Nie ukrywa ona tej skłonności, ale raczej się nią chwali. Wie, czego chce i jak to dostać. Słowa klucze: zmysłowość, twórczość artystyczna, osobista moc. Piękne przesłanie dla nas. Cieszę się na nie. Ja wiem, że z tym wodnikiem w szóstym domu często jest tak, że my, szczególnie w miejscach pracy, mamy zbyt innowacyjne pomysły na to, jak rozwiązać dany problem lub na to, jak poradzić sobie z czymś. I to jest trochę jakby przed czasem, nie jest przez to akceptowane, w inny sposób też się uczymy. Myślę, że ten tranzyt może nas tutaj mocno wspomóc tym, aby nie zostać zrozumianymi, ale aby nie bać się pokazywać tego, jak podchodzimy do danych kwestii, że nasze podejście jest innowacyjne, jest innowatorskie. Panny, no, powodzenia! Powodzenia dla nas! Wagi, witam Was serdecznie. Ten tranzyt Plutona przez wodnika wypada u Was w 5. domu. Do 19 listopada Pluton jest jeszcze u Was w domu 4. I tak naprawdę od 28 roku ten tranzyt Plutona w domu 4 mógł być wymagający, ponieważ on wtedy transformuje naszą strukturę rodziny, transformuje nasz dom. Teraz przychodzi czas na pewnego rodzaju odwilż, ponieważ wchodzi do domu, w którym skupiamy się na naszej ekspresji, na tym, jak podchodzimy do kreatywności, na tym, jakie są nasze relacje z dziećmi, na relacjach romantycznych również, na inspiracjach. Myślę, że tak naprawdę ten tranzyt może być przede wszystkim będzie zupełnie inny niż ten tranzyt w Koziorożcu, ale ten tranzyt może być bardziej lekki, po prostu, może być lżejszy. Zdecydowanie na świeczniku u Was są relacje romantyczne. Jeśli nie macie partnera, partnerki, to przez ten tranzyt myślę, że po pierwsze będzie wychodzić na jaw, co tak naprawdę Was pociąga w innych, co lubicie. Czy ktoś nie usiłuje trzymać nad nami jakiejkolwiek władzy, Wami manipulować. Zdecydowanie no tutaj będzie większe użycie aplikacji, portali, poznawanie ludzi w sieci poprzez nowe technologie również. Ale myślę, że zdecydowanie te przeżycia, jeśli chodzi o przeżycia romantyczne, mogą być bardziej intensywne i powinny być oparte na prawdzie. Co to oznacza? Jeśli do tej pory zmagaliście się właśnie z osobami, które kłamały, które manipulowały, które próbowały nad Wami dominować w relacjach romantycznych, ten Pluton, on to wszystko wyniesie na wierzch. I jest to czas, kiedy możemy przyjrzeć się temu, jaki jest nasz styl przywiązania do drugiego człowieka, co nam się podoba w innych, nie podążać tylko za intensywnymi przeżyciami, ale bardziej za tym, aby zgodne to było z Waszą autentyczną stroną, żebyście nie musieli
wyginać się jakoś, aby się komuś dopasować. Ten tranzyt bardzo mocno do tego zachęca. Ja właśnie skończyłam tranzyt w 5. domu, ponieważ jestem wschodzącą panną i pomimo tego, że rzeczywiście był on trochę wymagający, jeśli chodzi o relacje romantyczne, to pod koniec tego tranzytu, w ostatnich 3 latach, spotkałam mojego obecnego męża. Zrozumiałam też, na jakich relacjach mi zależy. Zrozumiałam, jak chcę się wyrażać artystycznie, a całe życie studiowałam muzykę klasyczną i zrozumiałam podczas tego tranzytu, że niekoniecznie jest to coś, czym chcę się zajmować, że to, w jaki sposób chcę się wyrażać, nie należy do tych struktur, do tego schematu. Jest to ciekawy tranzyt. Ten tranzyt w 5. domu nie jest tak wymagający, jak był w 4. Więc ten temat też nie jest, sfera tego 5. domu nie jest tak nie chcę powiedzieć, że głęboka, bo jest głęboka, ale dotyczy to tego, co sprawia nam przyjemność. A jednak głębokie transformacje w zakresie domu myślę, że mogą być bardziej bolesne niż transformacje w zakresie relacji romantycznych i transformacje w zakresie tego, jak podchodzimy do kreatywności. Z drugiej strony możemy tutaj odczuwać trochę blokady, ale możemy też obudzić swoją kreatywność. Także to jest ciekawy tranzyt dla Was, zdecydowanie. Myślę, że możecie tutaj być też zainteresowani nową formą związków, współpracy z innymi, nie tylko romantycznych, ale również takich, które są związane z Waszą kreatywnością, z wyrażaniem siebie. Zdecydowanie może nastąpić przez te 20 lat, może nie teraz, ale może za 18, integracja technologii w mediacji, w rozwiązywaniu konfliktów również między innymi. I to może w jakiś sposób wypłynąć od Was, ponieważ wagi, ten 5. dom to jest też dom przedsiębiorstwa, więc możecie tutaj wpływać, pomóc ludzkości rozwiązywać konflikty. To jest pewnego rodzaju transformacja form partnerstw, jakie tworzymy z innymi. Również w relacjach z dziećmi. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy tranzyt dla Was, wagi. Jestem naprawdę zastanawiam się, jak to ubrać w słowa, ale myślę, że to będzie takie przejście od szukania kompromisu cały czas do pewnego rodzaju synergii. Od szukania osobistej harmonii, również w tym, jak wyrażacie siebie, również w sztuce, do społecznej sprawiedliwości. Myślę, że możecie wykorzystywać sztukę właśnie do tego, jeśli cokolwiek tworzycie, a wiem, że wagi są bardzo zdolne i mają dużo talentów. Myślę, że też może to być, mogą przychodzić do Was po prostu pewnego rodzaju innowacje. Możecie wykorzystywać technologię w taki sposób, aby tworzyć coś nowego, ale w sposób, o którym nikt inny wcześniej nie pomyślał. Pewnego rodzaju przełomy w kreatywności. O, karta teraz. Karta sama wypadła, więc jest to karta dla Was. Jest to arcykapłan. Arcykapłan. Arcykapłan, byk, karta numer 5. Arcykapłan jest kartą, przy której po raz pierwszy doświadczany jest kryzys. Po stabilności 4 5 sprawia, że nasza rzeczywistość się chwieje i stawia nas przed duchowością, albo przynajmniej przed poszukiwaniem w rzeczach głębszego znaczenia. Arcykapłan albo papież tworzy most między niebem a ziemią, między tym, co jest zwyczajne i realne, zamanifestowane, a tym, co leży wysoko w niebiosach, wysublimowane i mistyczne. Uczy nas on, że w trudnych chwilach musimy zwrócić się do naszej bardziej duchowej strony. Poprzez nią możemy sobie w tych chwilach poradzić. To wydaje się dziwne, żeby utożsamiać byka, znak połączony z przyjemnościami życia, z taką uduchowioną kartą, ale byk zna to, co jest efemeryczne, przez co żyje całkowicie w chwili obecnej,
ciesząc się i zaspokajając zmysły. Byk ma szczytne wartości, które są manifestowane w rzeczywistości. Baran jest boską iskrą, a byk jest prawdziwymi narodzinami, manifestacją tego, co ludzkie na ziemi, co trzyma w środku płomień boskości. Słowa klucze: wiara, poszukiwania duchowe, odpowiedni dystans, wiadomość, która przychodzi ze świata duchowego. No, wagi, myślę, że ciekawie się dla Was zapowiada. Jeszcze chciałam tylko dodać, bo zapomniałam, jak mówiłam o tych relacjach, żeby podczas tego tranzytu uważać na osoby narcystyczne. Powodzenia! Skorpiony, witam Was serdecznie. Skorpiony ascendentalne. Tutaj ten tranzyt wypada u Was w domu 4. I tranzyt Plutona w domu 4, on trochę wywleka wszystko to, co w rodzinie było ukryte, co było schowane. Dlatego teraz, przez te następne 20 lat, to będzie czas na to, aby trochę tak odkopywać nasze korzenie. Odkopywać nasze drzewo genealogiczne również, odkopywać jakieś traumy, które były w rodzinie. Jeśli byliście kiedykolwiek w procesie terapii, jest taki nurt terapii, terapia schematów, nie, terapia systemowa i ją się zaczyna właśnie od przerobienia całego drzewa genealogicznego najpierw. Mniej więcej tak ten tranzyt się u Was rozpoczyna i będzie trwać tak naprawdę przez 20 lat. Poznanie swojego rodu, poznanie swojej rodziny, poznanie schematów, które macie właśnie przekazywane w rodzinie. Zdecydowanie to będzie na świeczniku u Was. I tylko po poznaniu tych schematów będziecie mogli się z tego uzdrowić i pomóc Waszej rodzinie się z tego uzdrowić. Myślę, że to mogą być również transformacyjne lata, jeśli chodzi o Waszą sytuację, gdzie mieszkacie, również w rodzinie, gdzie Wasza rodzina mieszka, gdzie Wy mieszkacie. No, nie polecałabym się przeprowadzać od razu na początku tranzytu Plutona, ale chyba, że macie taką potrzebę, szczególnie jeśli jest tam jeszcze księżyc, jeśli macie jakiś tranzyt księżyca na tym Plutonie, ale może to być konieczne dla Was, do Waszego dalszego rozwoju. Pamiętajcie, że według astrologii ewolucyjnej, którą się nie zajmuję, ale tylko Wam tak powiem, według astrologii ewolucyjnej Pluton jest władcą Skorpiona, według astrologii hellenistycznej jest to Mars. Więc Pluton jest dla Was planetą po prostu ważną. Zdecydowanie będzie to czas na to, aby skonfrontować wszystkie ukryte schematy w rodzinie, wszystkie tajemnice rodowe. Również, aby skonfrontować to, jak podchodzimy w rodzinie do władzy i kontroli. Jak to wpływa na naszą psychikę. Zmierzenie się z naszymi rodzicami, zmierzenie się być może z naszymi dziadkami. Zdecydowanie. Te 20 lat będą mocno o tym. Jaka to jest szansa dla Was? Przede wszystkim rozwój nowych form uzdrawiania dla Was, również terapii. Myślę, że w takiej skali bardziej społecznej, nie tylko dla Was, transformacja tej osobistej mocy po zrozumieniu już siebie, po zrozumieniu tego, skąd przychodzę, bo to jest zrozumienie, skąd przychodzę. Ten 4. dom jest najbardziej ukryty, to jest skąd ja jestem, skąd przychodzę. Transformacja tej naszej osobistej mocy w zbiorową siłę. I tak naprawdę przez te 20 lat myślę, że bardzo mocny nacisk będzie położony na tworzenie plemion, tworzenie, nie chcę powiedzieć grup społecznych, ale również na tworzenie wokół jakiegoś tematu, być może bardziej aktywistyczne, ale z drugiej strony również na właśnie odkopywanie dziejów naszego rodu, na przywiązanie, powrót do tego, z jakiej rodziny jesteśmy. No i oprócz tego przejście od sekretów do transparentności, również od kontroli, od zrozumienia tego, kto dzierży lub dzierżył kontrolę w domu, w naszej rodzinie
również w tym domu, który my teraz tworzymy, do świadomego wpływu, do tego, abyśmy byli świadomi, nie poddawali się żadnej manipulacji, ani nie manipulowali innymi. Skorpiony, no myślę, że to może być czas dla Was pełen wyzwań, jeśli chodzi o Waszą rodzinę, ale z drugiej strony pełen wyzwolenia. To jest ten czas, kiedy Wy możecie wyzwolić Waszą rodzinę, jeśli tam były jakieś nie tylko problemy, ale takie ukryte prawdy. To jest ten czas, aby się do tego dokopać, aby pobawić się w archeologa, w genealoga, w archeologa również, w Waszym ogródku przy domu, sprawdzić, co tam zostało zakopane. Może to musi ujrzeć światło dzienne. I karta dla Was, Skorpiony. Te tematy mogły już zostać zarysowane u Was od stycznia do września tego roku, ponieważ już wszedł tam Pluton. Teraz jeszcze na 2 miesiące on domykał sprawy w Koziorożcu i będzie wchodzić 19 listopada właśnie do Wodnika. Skorpiony, no myślę, że to będzie bardzo mocno o Waszej tożsamości, o tym, skąd Wy czujecie, że jesteście. Czy w ogóle macie takie poczucie, że Wy skąd jesteście, jak to, czy istnieje w Was jakaś potrzeba przynależności również. I karta dla Skorpionów, 2 denarów. Dwójka denarów. Jowisz w Koziorożcu, pierwsza dekada. 2 denarów odnosi się do zdolności każdej osoby do znalezienia równowagi w codziennym życiu pomiędzy zobowiązaniami, sprawami osobistymi, zabawą, relacjami i pracą. Co ciekawe, tę kartę cechuje Jowisz, pan rozwoju, ekspansji i szczęścia, oraz Koziorożec, którego energia odnosi się do ciężkiej pracy, zobowiązań i zdolności stawiania granic. Obecność tutaj ich obu znaczy, że trzeba zwrócić uwagę na te aspekty, które mogą występować na zmianę w naszych dniach. Równowaga pomiędzy tymi 2 biegunami przyniesie satysfakcję i dobre samopoczucie. Słowa klucze: codzienna równowaga, zdolność do godzenia naraz różnych rzeczy, małe obowiązki. Być może jest to też czas na to, aby rozprawić się z tym, kto dzierży władzę w domu. Powodzenia, Skorpiony. I zapraszam Strzelce. Strzelce, witam Was serdecznie w odczycie na wejście Plutona do Wodnika. U Was wypada to w domu 3, także Pluton pożegnał już Wasz dom finansów, gdzie był, i przechodzi do domu 3, czyli do domu komunikacji, rodzeństwa, sąsiadów, również społeczności. Zmiany, transformacje, jeśli chodzi o Wasze rodzeństwo, Waszą społeczność, o to, jak Wy się odnajdujecie w Waszej codzienności. Zdecydowanie Pluton tutaj mocno zachęca do uczenia się, do myślenia inaczej, do uczenia się, ale takiego dogłębnego. To nie jest uczenie się na pamięć, to jest wchodzenie bardzo głęboko w temat, do poszukiwania niekonwencjonalnych ścieżek rozwoju, niekonwencjonalnych ścieżek również nauki. Myślę, że uczenie się w grupach byłoby dla Was przede wszystkim korzystne, lub uczenie grup. Uczenie w grupach lub uczenie grup. Grupy społeczne, też wykorzystywanie Waszej wiedzy, aby pomóc innym, aby pomóc być może zmarginalizowanym grupom w jakimś aspekcie. Ten tranzyt Plutona przez 3 dom to jest czas na tworzenie takich głębokich relacji, na tworzenie głębokiej ekspresji. Jeśli chcielibyście zacząć pisać książkę, to jest dobry moment. To jest dobry moment na to. Ten Pluton, on będzie, szczególnie jeśli to jest książka, która wchodzi bardzo głęboko w jakiś temat, to jest dobry czas na to. Ten Pluton będzie Was ku temu pchać zdecydowanie.
Pluton manifestujący się w archetypie wodnika w Waszym trzecim domu, myślę, że może mocno transformować filozofię i światopogląd, podejście Wasze do edukacji, do tego, co jest prawdą, co jest mądrością, do tego, jak się uczycie, do tego, czego się uczycie, dlaczego się tego uczycie. Z drugiej strony będziemy mieć też dużo szumu takiego technologicznego, więc tutaj warto jest, pamiętając o tym, że integrujemy technologię w poszukiwaniu sensu, wiedzy, ale żeby też mieć na uwadze, że zawsze jest to narzędzie stworzone przez człowieka. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym Plutonie w trzecim domu? Jeśli są jakieś problemy między Wami a Waszym rodzeństwem, kuzynostwem, wujostwem, sąsiadami, one mogą wyjść na wierzch, zdecydowanie. To są one, jakby ten Pluton, on nie znosi nieprawdy i udawania, że coś działa, jeśli nie działa, więc to na pewno wyjdzie tutaj na wierzch, wypłynie. I będziecie mieć czas na to, szansę na to, aby to przetransformować. Te relacje mogą być dla Was bardzo ważne. Myślę, że to tyle tak naprawdę dla Was, strzelce. Kartę Wam wyciągnę. Ups, nie w tą stronę. Karta dla... O, wypadła mi karta. Piątka kielichów. Piątka kielichów. Mars w Skorpionie, pierwsza dekada. Z piątką kielichów wkraczamy w świat Skorpiona, stałego wodnego znaku, który reprezentuje zdolność do kontrolowania emocji w celu dokładniejszego zagłębienia się w sedno sprawy. Tutaj spotyka on Marsa, wojowniczą planetę działania i decyzji. Na pierwszy rzut oka jego przekaz może wydawać się w tej karcie ukryty, ale tak nie jest. Widzimy postać, która obserwuje 3 kielichy, które przewróciły się na ziemię i wylały. Jak widzieliśmy, trójka kielichów jest o obfitości i dzieleniu się, o czymś, co w tym momencie zostało stracone. Za postacią stoją 2 pełne kielichy. Karta ta mówi o trzymaniu się straty, jak to robi Skorpion. Mars jest obecny w działaniu, którego nie widzimy i sugerują go 2 pełne kielichy. Jest on przejściem od dyskomfortu do świadomości, porzuceniem żalu i transformowaniem bólu. Słowa klucze: strata, smutek, potrzeba trzymania się czegoś, czego już nie mamy. Bardzo plutoniczna karta, powiedziałabym. Powodzenia, strzelce. Koziorożce, wreszcie Pluton wyszedł z Waszego pierwszego domu. Co miało się przetransformować? Przeszło transformację. Ten tranzyt Plutona w Koziorożcu od 2008 domu, on był o tyle wymagający, nie tylko dlatego, że dotyczył Was, Waszego światopoglądu, tego, jak widzą Was inni, tego, jaki jest Wasz cel, kim tak naprawdę chcecie być, ale to jest tak jakby przez to, że Koziorożec jest o strukturach, o utrzymaniu tych struktur. To jest tak, jakby ktoś przyszedł ten Pluton z młoteczkiem i tak cały czas pukał, aby te struktury się rozpadały, żeby mogły się narodzić na nowo, ale na pewno jest to proces bardzo bolesny, trudny. To jest zajrzenie w głąb siebie, odkrywanie swoich największych strachów. Przeszliście przez to już, możecie pożegnać tego Plutona na zawsze, bo za naszego życia już Pluton nigdy nie będzie w Koziorożcu. Także możecie pożegnać już Plutona w Waszym pierwszym domu i on teraz przechodzi do Waszego drugiego domu. Teraz Pluton w drugim domu, w Wodniku, to jest przede wszystkim transformacja, jeśli chodzi o Waszą perspektywę dotyczącą na temat pieniędzy i tego, co posiadacie, Waszego bezpieczeństwa materialnego. To jest wchodzenie głęboko w Wasz system wartości. To jest wchodzenie głęboko w Wasze poczucie wartości. To jest wchodzenie głęboko w to, do czego jesteście przywiązani. Co dla Was stanowi wartość tak naprawdę. Ten tranzyt to jest też szansa na
postawienie na niezależność finansową, na postawienie na wzrost, jeśli chodzi o finanse, niezależność, na również przewartościowanie po prostu tego, co macie, dlaczego pracujecie, nad czym pracujecie. Najpierw oczywiście te struktury dotyczące finansów, te przekonania bardziej niż struktury, bo struktury to u koziorożca w pierwszym domu, a teraz bardziej już pracujemy z przekonaniami, również z przekonaniami całego społeczeństwa. Je możemy odrzucić, te, które Wam nie służą. Oczywiście, jeśli nie pracujecie z tą energią i nie chcecie się pozbyć tego, co Wam nie służy, ten tranzyt może być nie tak trudny jak przez koziorożca, ale może też być po prostu męczący. Z drugiej strony, jeśli weźmiecie tą transformującą energię Plutona, zapiszecie się na kurs dotyczący finansów, jest dużo darmowych treści również, doedukujecie w zakresie finansów, oszczędzania, posiadania. W ogóle zastanowicie się nad tym, co dla Was istotne. Czy istotne jest dla Was, żeby mieć dużo pieniędzy, czy może wolicie mieć mały domek gdzieś w górach Sowich i żyć sobie tam niezależnie od wszystkich. Jest to czas, kiedy następuje to przetasowanie systemu wartości. Możecie go bardzo dobrze spożytkować. Również zastanawiając się, jak podchodzicie do kariery, jak podchodzicie do sukcesu, jaką czujecie odpowiedzialność, jeśli chodzi o społeczeństwo, co stanowi dla Was bezpieczeństwo w społeczeństwie, jak możecie wspomóc innych w tej kwestii. Wodnik jest bardzo mocno o innych. Czy możecie edukować innych w zakresie finansów, czy możecie pomagać im oszczędzać, zrozumieć, czym jest na przykład poduszka finansowa, której okazuje się, że wiele Polaków nie ma w ogóle. Więc to jest ten czas, kiedy Wy możecie dzielić się również tym, co wiecie w zakresie finansów, wartości i co może wpływać na społeczeństwo, co może pomagać innym. Koziorożce, nie będę tutaj przedłużać tak naprawdę, bo myślę, że to jest czas dla Was, kiedy możecie odetchnąć po tym tranzycie, bardzo długim tranzycie Plutona w Waszym pierwszym domu, po całkowitych zmianach struktur. Teraz jest to czas na to, aby zajrzeć w swoje wartości, zajrzeć w to, co macie, czy Wam to odpowiada, czy nie. Myślę, że będzie lżej, zdecydowanie będzie lżej niż podczas tranzytu w pierwszym domu. Czytałam też Wasze komentarze, niektórych z Was. Dziękuję bardzo, że chcieliście się podzielić i ja rozumiem, że ten tranzyt po prostu był trudny, był bardzo przytłaczający. Zdecydowanie ten tranzyt po wejściu do drugiego domu to będzie ulga dla Was. Ale pamiętajcie, że Pluton też nas najpierw musi obnażyć, co z nami nie jest zgodne, co nam już nie służy, co jest ukryte, co jest nieprawdą. Może ten styl życia, który mam, nie jest zgodny z moim prawdziwym ja. Może sposób, w jaki zarabiam pieniądze, nie jest do końca zgodny z tym, kim jestem, z tym, kim chcę być. Może coś innego jest dla mnie ważne, nie praca w korporacji. I warto jest to zmienić. Transformacje mogą być mniej lub bardziej intensywne. Zawsze te transformacje Plutona są intensywne, ale tutaj, szczególnie jeśli będziecie kłaść nacisk na prawdę, na to, co Wy uważacie za prawdę i nie bać się dzielić tym, myślę, że ten tranzyt może być też dla Was taką supermocą do zdobycia niezależności finansowej, do pomocy, do tego, abyście Wy pomagali innym edukować się w zakresie finansów, posiadania. No, Koziorożce, ciekawa jestem,
jak odczujecie ten tranzyt. Trójka mieczy dla Was. Trójka mieczy, Saturn w wadze, druga dekada. W dwójce mieczy dokonaliśmy ostrożnej decyzji, ale w trójce mieczy musimy stawić czoła konsekwencjom naszego wyboru, które czasami są bolesne. Na tej karcie Saturn, pan ograniczeń, przepisów i odpowiedzialności, spotyka wagę, która przewodzi emocjami i pięknem. Mimo że może wydawać się to dziwne, Saturn jest w egzaltacji w wadze, ponieważ bycie w emocjonalnej relacji ze światem oznacza słuchanie, obserwację, akceptację i doświadczanie bólu. Bez doświadczenia tego w praktyce niemożliwe jest przezwyciężenie tego, co nas zraniło. Jeśli nie będziemy pamiętać, co sprawiło nam cierpienie i nie okażemy temu współczucia, zawsze będziemy do tego przywiązani. Trójka mieczy zatem łamie się, żeby móc się później scalić, rani się, żeby mogło nastąpić uzdrowienie. Słowa klucze: rozłam, separacja, trudność, możliwość scalenia, świadomość. Koziorożce, pamiętajcie, że wszystkie zmiany dotyczące Waszej sytuacji materialnej, tego, co posiadacie, finansowej, dopóki Wy chcecie iść dalej, z każdej sytuacji jest wyjście. I wodnik jest bardzo mocno o społeczności. Dlatego to, jak my możemy pomóc społeczności, jak możemy działać ze społecznością, to jest jedna rzecz, ale druga to jest też, jak możemy prosić innych o pomoc w sytuacjach, kiedy potrzebujemy wiedzy, kiedy potrzebujemy wsparcia. I myślę, że to tyle dla Was, koziorożce. Wodniki, Pluton w wodniku, czyli najważniejszy tranzyt dla Was na następne 20 lat. Pluton tranzytujący przez pierwszy dom to jest przede wszystkim osobista przemiana, regeneracja, to jest takie przepoczwarzenie się, to jest być może najpierw odrzucenie tego, co nam nie służy, odrzucenie tego, jak się ukazujemy światu, co nie jest tak naprawdę nasze, co nie jest naszą prawdą, to jaki obraz siebie namalowaliśmy wcześniej, odrzucenie tego, aby móc wreszcie być sobą i pokazać siebie tacy, jacy jesteśmy. Podczas tego tranzytu macie szansę, wodniki, na to, aby zrozumieć, rozwinąć to, jaki jest Wasz cel w życiu. Kim chcecie być i kim chcecie być dla społeczności, ponieważ wodnik jest bardzo mocno o społeczności. Podczas tego tranzytu możecie być też uważani, postrzegani jako bardziej, jako osoby posiadające większą władzę, moc, intensywne również. To jest taki archetyp osoby, która walczy na polu bitwy, która się nie poddaje i przeciwnicy wiedzą, że nie wolno zadzierać, właśnie boją się, że właśnie z tą osobą przyjdzie im się zmierzyć. Myślę, że to jest też świetny czas na to, aby zrozumieć lepiej swoją własną psychikę. Koziorożce, które wcześniej miały tranzyt w pierwszym domu, ten tranzyt był trudny, ogólnie ten tranzyt był trudny, ponieważ on tak naprawdę rozłupywał, niszczył całe struktury, które były, bo koziorożec jest bardzo mocno o strukturach, które już nam nie służyły. No, trudno jest przejść przez taki tranzyt, kiedy cała nasza struktura, nasze ja się nagle rozpada po to, aby się narodzić na nowo. Ale u Was, wodniki, wygląda to trochę inaczej, ponieważ Pluton w wodniku inaczej się manifestuje. Zastanówcie się, jakie są przekonania, które Was trochę wiążą, co ogranicza Waszą wolność, co ogranicza Waszą tożsamość, co ogranicza Waszą indywidualność w kontekście zbiorowym. Czy jest coś, co Was ogranicza? Ponieważ to będzie temat przewodni tego 20-letniego tranzytu tak naprawdę.
Zdecydowanie możecie wykorzystać go na rozwój nowych form ekspresji, na transformację Waszej, być może czasem ekscentryczności w świadomą innowację, na integrację osobistej rewolucji w zbiorową ewolucję. Czyli przechodzimy od buntu, być może, do świadomej rewolucji i do tego, jak ja mogę być też częścią, która coś tworzy, częścią większej grupy. Jak ja, to, że jestem trochę bardziej, nie chcę powiedzieć do przodu, ale nic mi nie przychodzi do głowy. To, że jestem, czasem mam pomysły, które są przed swoim czasem, to też jest wartościowe i ja mogę to zaproponować innym. To jest moja unikalność. To jest to, co ja mogę zaproponować grupie. Czyli od bycia postrzeganym jako być może nieco ekscentryczny, szczególnie w tym, jak myślimy, do bycia pionierem, po prostu do bycia pionierem, do bycia tym, który wprowadza zmiany, wprowadza oddolnie zmiany, bo w wodniku to jest taki ruch oddolny właśnie, to są wszelkiego rodzaju manifestacje, aktywizmy, to jest to, co my chcemy zmienić jako społeczeństwo. Czyli wodniki, to, co Wy możecie wnieść, Waszą unikalność, to tu jest to zaproszenie, aby pomóc przejść nam jako społeczeństwu przez ten okres zmian, przez ten okres Plutona w wodniku właśnie. I karta dla Was, wodniki. Karta dla wodnika na tranzyt Plutona w wodniku. Księżyc. Księżyc, ryby. Księżyc zaprasza nas do obserwowania naszej bardziej ukrytej i intymnej strony z bliska, związana z intuicją, głębokimi wizjami, emocjami, kobiecością, marzeniami oraz zdolnościami parapsychicznymi. Karta Księżyca wyraźnie wybrzmiewa w rybach. Księżyc prosi nas o zbadanie naszych ciemniejszych stron, bo tylko poprzez integrację każdej części możemy dostąpić bardziej kompletnego i satysfakcjonującego duchowo życia. Prosi nas również o obserwowanie cyklów, które są już zakończone w naszym życiu i o zmienienie ich, jeśli jest to konieczne, żeby uniknąć powtórzenia tych samych błędów. Znak ryb, ostatni w zodiaku, jest znakiem prowadzącym, tak jak baran, będący znakiem pierwszym, ale ryby kierują się do świata wewnętrznego, do naszych głębi. Na końcu zodiaku to, co codzienne i to, co duchowe, łączy się i dopełnia, tak samo jak symbol znaku, który przedstawia dwie równe, ale przeciwstawione sobie ryby. Zarządzana przez Neptuna planeta rzeczy ukrytych i tajemniczych zaprasza nas w nieznane, w światło Księżyca. Słowa klucze: marzenia, wrażliwość, wewnętrzny świat, kobiecość, magia, tajemnica. Wodniki, myślę, że przed tak naprawdę przemianą siebie, transformacją, największą transformacją siebie, ta karta sugeruje zapoznanie się najpierw ze sobą samym. Powodzenia. Ryby, witam Was serdecznie. Ten tranzyt Plutona w wodniku wypada u Was w 12 domu. Oczywiście dom jest dla ryb ascendentalnych. Jest to dom związany z duchowością. Jest to dom związany z naszą podświadomością, również ukrytymi wrogami. Ale pytaniem, takim głównym pytaniem na ten tranzyt jest, jak ja z moją intuicją, jak ja z moimi praktykami duchowymi, jak ja z moim podejściem do współczucia, do empatii, jak ja mogę wpłynąć na zbiorową nieświadomość tak naprawdę, jak mogę pomóc innym zrozumieć siebie, zrozumieć duchowość, zrozumieć i być bardziej współczującym i empatycznym. Myślę, że to będzie główny leitmotiv Waszego tranzytu Plutona w wodniku.
Przede wszystkim pogłębienie Waszego wejrzenia w świat duchowy, również pewnego rodzaju eksploracja tego świata, eksploracja świata duchowego, eksploracja tych wymiarów, które nie są fizyczne. Z drugiej strony jest to też czas na konfrontację z trochę ucieśnionymi aspektami Waszej duchowości, Waszej świadomości, Waszej podświadomości, całej Waszej psyche po prostu. Ponieważ Pluton najpierw, on musi wejść bardzo głęboko, przemielić i wtedy możemy transformować. Czyli najpierw mierzymy się z naszym strachem, najpierw mierzymy się z naszymi traumami, najpierw zmierzymy się z tym, co było ukryte, co było zepchnięte, gdzieś głęboko zakopane w naszej podświadomości. I wtedy, jak już zostanie to wyciągnięte na wierzch, możemy się z tym zmierzyć, z tym ukrytym strachem, przetworzyć go i zrozumieć, jak możemy pomagać innym tak naprawdę, jak możemy pomagać społeczeństwu, aby szczególnie w tej dobie, gdzie będziemy mieć tak naprawdę rozłam na być może utopię lub dystopię, gdzie pomożemy innym zrozumieć, że nie muszą odłączać się od siebie, że nie muszą zanurzać się tylko i wyłącznie w technologii, że jest też świat duchowy. Myślę, że może to być bardzo taki transformujący dla Was czas, szczególnie jeśli chodzi o nowe formy praktyk duchowych, jeśli będziecie rozpoczynać jakieś nowe formy doświadczenia mistyczne, jakieś przebudzenia duchowe również, sny prorocze. Jeśli macie jakiekolwiek uzależnienia, to one też wypłyną na wierzch i będzie to czas, aby się z nimi zmierzyć. Myślę, że to jest tak naprawdę dobry czas dla Was na to, aby dzielić się online z innymi tym, co wiecie, co czujecie, jeśli pracujecie z rekordami Akaszy albo z energiami, energią Reiki, Theta Healing, medytacja, cokolwiek, co może pomóc innym. Myślę, że to też jest dobry czas, aby się tym dzielić. Nazwałabym to takim trochę cyfrowym mistycyzmem. Ryby, nie będę przeciągać. Myślę, że tak naprawdę intuicyjnie zaczniecie już to odczuwać, szczególnie w momencie przejścia. Jakieś tematy mogły do Was już przychodzić od stycznia tego roku do września, związane z tym wejściem Plutona do Waszego 12 domu. Jeśli macie ukrytych wrogów, to ci ukryci wrogowie mogą teraz też wyjść na wierzch. Możecie ich zobaczyć w pełnej krasie. Uważałabym też na wszelkiego rodzaju guru, nauczycieli podejrzanych, szemranych, mistycznych. Na to bym uważała podczas tego tranzytu. I zapytała się, jak mogę wykorzystać moje osobiste talenty, aby pomóc innym, aby służyć innym, moją empatię, moje czucie, moje zrozumienie świata duchowego. Jak mogę to wykorzystać, aby pomóc innym? I karta dla Was. As kielichów. Ten as już jest trzeci raz. As kielichów. Rak, skorpion, ryby. Świat kielichów przynależy do żywiołu wody i emocji. Ten dwór jest połączony z miłością uniwersalną, relacjami i duchowością. Kielich
coś zawiera i pozwala temu płynąć tak jak woda, która jest w bezruchu, jeśli zostawi się ją samą. Na karcie znajduje się woda ze strumienia, związana z rakiem, która jest czysta, krystaliczna i domowa. Woda bagienna, związana ze skorpionem, zawierająca tajemnice śmierci i odrodzenia, ciemnych i magicznych głębi. I w końcu woda związana z rybami, z bezkresnego oceanu, nieograniczonego, głębokiego i uzdrawiającego. Zgodnie z inicjującą naturą Asa, ta karta reprezentuje nowy początek, zauroczenie, odkrycie cudu i przebudzenie się nowych emocji. Słowa klucze, emocje, radość, nowy początek, płodność, obfitość. Powodzenia ryby. Pluton w wodniku to przede wszystkim pragnienie wolności, pragnienie wyrażania siebie, to też ekscentryczność, to jest zmiana ról w społeczeństwie, to jest innowacja, to są nowe pomysły, to jest też intelektualizacja, to być może jest odejście od emocji, odejście od posiadania materialnego. Pluton w wodniku to jest wiedza, nacisk na wiedzę, na prawdę, na naukę. To jest progres, po prostu progres. To jest nasze zdrowie również, to jest odnowienie, oczyszczenie. Pluton we wodniku niesie ze sobą bardzo dużą zmianę. To jest zupełnie inna energia od Plutona w koziorożcu. Pluton zazwyczaj przynosi zmianę poprzez najpierw spalanie tego, co już nam nie służy, aby to później mogło się narodzić na nowo. Zobaczymy, jaki będzie ten tranzyt.